Dzisiaj o Polsce i o Hiszpanii, ale w takim wymiarze geopolitycznym, niemalże, właściwie strategicznym, konfliktu między wielkimi mocarstwami. I co z tego konfliktu, z tej różnicy interesów, z tego zwarcia między gigantami, jak będzie wyglądała sytuacja Polski, jak będzie wyglądała sytuacja Hiszpanii? Dzisiaj o tym opowiem. I według mnie najbardziej prawdopodobne są dwa scenariusze, o których za chwilkę powiem. Jesteśmy świeżo po konferencji w Monachium i tutaj można powiedzieć, że Stany Zjednoczone, Ameryka odkryła karty, tak? Wiemy tak naprawdę, co Ameryka chce, jakie są dążenia Ameryki, a właściwie trudno powiedzieć, czy chce, może co Ameryka po prostu musi wykonać w najbliższych latach i co z tego wyniknie dla Europy i co z tego wyniknie dla Polski i dla Hiszpanii. Troszeczkę oczywiście to jest taki political fiction, bo tutaj będą scenariusze, które oczywiście nie mamy pojęcia, czy one się jak gdyby spełnią te scenariusze, czy one faktycznie będą miały miejsce, ale jakieś scenariusze trzeba narysować. Te scenariusze mają troszeczkę wariantów oczywiście, ale są według mnie dwa główne. Natomiast co z nich wyniknie dla poszczególnych krajów, zaraz postaram się to opowiedzieć, jak ja to widzę. Może zaczniemy od tego, że Ameryka po prostu odkryła karty i tak naprawdę co Ameryka w najbliższych latach jakby musi zrobić. Ameryka przede wszystkim zdała sobie sprawę, że Chiny wyrosły na potęgę gospodarczą, na potęgę także technologiczną i to mieliśmy tego dowód niedawno, DeepSeek, prawda, zaszokował wszystkich. Amerykanie włożyli setki miliardów dolarów w swoją sztuczną inteligencję i tutaj nagle się okazuje, że Chiny mają praktycznie taką samą technologię, kto wie czy nie lepszą, za jakieś minimalne koszty, więc oni są bardzo efektywni, jeżeli chodzi o technologię. Oni są po prostu w tej chwili, można powiedzieć, liderem technologicznym. I to oczywiście zagraża pozycji Stanów Zjednoczonych i Amerykanie zdali sobie sprawę, że jeżeli nic nie zrobią, to powoli, rok po roku, tak naprawdę Chiny opanują cały świat i Ameryka zostanie zmarginalizowana. To jakby jest taki trend, taka tendencja. Ja nie wiem, czy jest jakaś możliwość odwrócenia tego, jeżeli nie dokona się jakichś bardzo poważnych ruchów. I teraz Ameryka sobie zdała, że musi takie ruchy poważne wykonać. Co to jest za ruch? Tak? Co tak naprawdę Ameryka musi zrobić w tej chwili? Ekipa Trumpa odkryła karty i wygląda na to, że ta ekipa Trumpa idzie właśnie w tym kierunku. Co Ameryka musi zrobić i czy chce zrobić? To jest przede wszystkim Ameryka musi dokonać takiego globalnego starcia, takiego zderzenia z Chinami. I po tym zderzeniu z Chinami nastąpi podział świata na dwie części. Na tą strefę wpływów amerykańską i na strefę wpływów chińską i można powiedzieć, że to będzie strefa wpływów dolara i strefa wpływów juana. I one będą zupełnie rozdzielne. Kraje się po prostu podzielą na strefy wpływów. Jedna będzie amerykańska, druga będzie chińska i nastąpi pewna stabilizacja między mocarstwami, bo tak naprawdę o to chodzi, żeby świat rozwijał się stabilnie, ale ta stabilizacja będzie spowodowana tym, że te światy będą kompletnie rozłączne. I gospodarczo, i intelektualnie, i internet zostanie podzielony, tak, że to wszystko będzie po prostu rozłączne. Te światy nie będą przenikały. Będą zupełnie się rozwijały rozłącznie. Będą miały na tyle duży potencjał, że będą się mogły oczywiście rozwijać. Natomiast nie będą zagrażały sobie. Tam będzie między nimi rów tektoniczny czy mur i one po prostu będą zupełnie rozłącznie się rozwijały. Do jakiegoś kolejnego cyklu za pewnie kilkadziesiąt lat, kiedy ten mur runie i nastąpi kolejne rozdanie, ale powiedzmy, że na kilkadziesiąt lat może nastąpić jakiś taki spokój. I teraz Ameryka to wie, ale żeby do tego starcia doszło, żeby nastąpił ten clash, to zderzenie potężne i żeby Ameryka po tym zderzeniu wyszła cało i mogła narysować tą linię podziału i ją po prostu jakby ten świat oddzielić swój, to ona musi mieć wystarczającą dużą siłę, żeby w tym zderzeniu nie zostać po prostu zmiażdżona. Scenariusz jest taki, że jak się zderzymy, to musi ten świat rozpaść się na dwie części, ale nie tak, że Ameryka zostanie zmiażdżona. Tak? Więc tu jest ten warunek. No i oczywiście Ameryka wie, że sama, tak jak w tej chwili jest, nawet z Kanadą, z Meksykiem, to jest za mała masa krytyczna. To jest za mała masa, żeby oni po prostu na takie zderzenie poszli. Oni wiedzą, że muszą mieć musi być oczywiście cała Ameryka Północna, musi być Europa i to jest kluczowe tutaj, musi być także Rosja. Dopiero mając te trzy części mogą się zderzyć
z Chinami i w ten czas ten świat zostanie rozpołowiony, oczywiście teoretycznie, czy tam umownie rozpołowiony, tak? On oczywiście będzie cały czas się kręcił, tak, dookoła własnej osi, wszystko będzie funkcjonowało, ale będą rozdzielne jakby gospodarki, rozdzielne strefy wpływów, rozdzielne gospodarki. Myśmy to już przerabiali w czasie zimnej wojny, mniej więcej tak świat wyglądał, tak, więc to jest oczywiście do odtworzenia, więc będzie strefa wpływów chińska i będzie strefa wpływów amerykańska. Jaki jest ten pierwszy scenariusz? No pierwszy scenariusz jest taki właśnie, że Amerykanie mają tych sojuszników w postaci Europy, Rosji i idą na zwarcie. I teraz ci sojusznicy są przede wszystkim przekonani, żeby na to zwarcie, na to zderzenie z Chinami pójść. No bo będą oczywiście jakieś tam straty, tak? Bo to zderzenie będzie prawdopodobnie bardzo bolesne. I po to, żeby się zderzyć, to trzeba mieć tą masę krytyczną, ale przede wszystkim trzeba chcieć, tak? Chcieć być w tym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i zderzyć się z tymi Chinami. No i obecnie sytuacja wygląda tak, że Europa jakby nie chce, tak? Europa nie chce się zderzyć z Chinami, być w tym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi jako taka siła, tak, dodatkowa i się zderzyć. A Rosja tym bardziej nie chce, bo Rosja jest, no powiedzmy sobie, wrogiem, tak? Rosja jest wrogiem Europy i także wrogiem Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, co trzeba zrobić, żeby Rosję przyciągnąć do tego sojuszu i żeby Rosja stanowiła część tej grupy, tak, potężnej, strategicznej grupy, która może się teoretycznie zderzyć z Chinami. No trzeba coś dać Rosji. Rosji trzeba po prostu coś dać. Dać jej to tak naprawdę, czego ona chce. Tak? To trzeba jej dać, dopiero w ten czas Rosja może do tego sojuszu przystąpić. A co Rosja chce? No to wiemy, no to Putin już określił, tak? Rosja chce odtworzyć się z okresu, powiedzmy, swojej świetności Związku Sowieckiego, czyli praktycznie cała ta strefa wpływów, która sięgała wtedy aż po Łabę, bo było NRD, no teraz raczej Niemcy są zjednoczone, więc raczej nie po Łabę, ale na przykład po Odrę, czyli po naszą zachodnią granicę. W związku z tym, jeżeli Rosja dostanie taką strefę wpływów, gdzie na przykład od północy to będzie tam Finlandia, poprzez kraje bałtyckie, ale kraje bałtyckie prawdopodobnie zostaną wciągnięte, wessane do Rosji, one znikną z mapy jako kraje. Potem będzie Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, oczywiście całe południe, Bałkany i ta strefa wpływów to będzie rosyjska strefa wpływów, ale w tym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i z Europą. To jeżeli to dostanie, to może się zdecydować na udział w tym zderzeniu takim cywilizacji, tak, w tym potężnym zderzeniu z Chinami. Prawdopodobnie, jeżeli to jej się obieca i oczywiście mając to wszystko, będzie się mogła rozwijać. No ale jak to zrobić, tak? Jak Ameryka tego nie jest w stanie zrobić? Musi mieć dwóch dodatkowych partnerów i to jest tutaj najważniejsze. To są Niemcy i to jest Francja. Te dwa kraje, Niemcy i Francja. Kto rządzi w innych krajach w Europie nie ma żadnego znaczenia. Ma znaczenie to, kto rządzi w Niemczech i kto rządzi we Francji. I dlatego J.D. Vance spotyka się z AfD, bo jeżeli takie siły jak w Niemczech właśnie AfD i we Francji Marine Le Pen i Front Narodowy przejmą władzę, no to one automatycznie stworzą taki właśnie sojusz z Rosją, no bo to jest naturalny w tym momencie sojusz Niemców z Rosją i przystąpią do tego clashu, do tego zderzenia z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi, Europa, Rosja przeciwko Chinom. I to zderzenie oczywiście w ten czas będzie miało dla Stanów Zjednoczonych jakiś sens, bo ono się może nie skończyć katastrofą, tylko może się skończyć jakimś takim podziałem, gdzie te dwie strefy wpływów będą niezależnie funkcjonowały przez kilkadziesiąt lat, na przykład w pokoju. Dlatego Stany Zjednoczone chcą, aby w Europie Zachodniej, w tych dwóch kluczowych krajach wygrała skrajna prawica, która jest prorosyjska, no bo one w ten czas będą mogły stworzyć taki sojusz. I co wtedy Rosja dostanie? No wtedy Rosja dostanie swoją strefę wpływów, bo nikomu nie będzie zależało na Europie tam środkowo-wschodniej, bo ona będzie pod kontrolą Rosji, ale będzie należała do tego świata amerykańsko, powiedzmy europejsko-rosyjskiego, do tego świata będzie należała, ale pod kontrolą oczywiście Rosji. Co się stanie z Polską wtedy? To właściwie są dwa warianty. Albo w całości będzie pod kontrolą Rosji aż do Odry, albo zostanie podzielona między Niemcy, tak jak zresztą AfD chce, oni są rewizjonistami i chcą powrotu do granic sprzed tam 1939 roku. W związku z tym Niemcy mogą odkroić część Polski, mogą na przykład też wziąć Czechy, reszta będzie pod wpływem już Rosji, tak? Więc takie warianty oczywiście tutaj są, ale to one są dla nas, one są niezmiernie istotne, bo to jest nasze być albo nie być, ale dla Stanów Zjednoczonych to jest szczegół, tak? To jest nieważne, jak się tam podzielicie między Niemcy z Rosją, no tak się podzielicie, tak? Natomiast to będzie stanowiło taki właśnie moduł europejsko-rosyjski, który będzie należał do tego sojuszu z Ameryką i w ten czas takie starcie, takie uderzenie w Chiny ma sens.
świat się rozpadnie na dwie części. Jedna część będzie częścią dolarową, gdzie będzie powiedzmy handel oparty na dolarze, a druga część będzie częścią juanową opartą na juanie. I teraz uwaga, Polska w tym pierwszym scenariuszu nie ma żadnego wyboru, tak? Polska nie ma możliwości wyboru, po prostu należy do tej części, tutaj jest podzielona między prawdopodobnie Niemcami a Rosją, należy do tej części europejsko-amerykańsko-rosyjskiej, tak? I wszystko, tak? Jest w tej części dolarowej, w tej strefie dolarowej, ale nie ma już jakby suwerenności, tak? Nie jest niezależnym krajem, albo jest krajem w pełni kontrolowanym przez Rosję, albo jest po prostu podzielona na Niemcy i Rosję. Polacy oczywiście jako naród istnieją, tak, ale nie mają własnego państwa. Amerykanom w ogóle nie zależy na tym, żeby Polacy mieli jakieś własne państwo, tak, bo im chodzi w tej chwili tylko i wyłącznie o Amerykę. Więc to jest pierwszy scenariusz, ale w tym pierwszym scenariuszu są, można powiedzieć, 3 europejskie kraje, które będą miały wybór. Będą mogły po tym zderzeniu, one się nie opowiedzą przed zderzeniem, do której strefy będą należały, tylko one się opowiedzą dopiero po zderzeniu. Jak zobaczą, jak się rozkładają siły, to dopiero po tym zderzeniu opowiedzą się, do której strefy będą chciały należeć. Zresztą prawdopodobnie bardzo wiele krajów azjatyckich czy afrykańskich również po zderzeniu się opowie. Tak? Na przykład Iran może się opowiedzieć dopiero po zderzeniu, do której strefy chce należeć. Arabia Saudyjska. Wiele krajów afrykańskich może się dopiero po tym zderzeniu opowiedzieć, do której z tych rozdzielnych stref będzie należało. No a w Europie to będą 3 kraje. Tak mi się przynajmniej wydaje. To będą kraje na Półwyspie Iberyjskim, czyli właśnie Portugalia i Hiszpania oraz Włochy. Te 3 kraje mogą stosować taką politykę, że będą na tyle niezależne od tego jądra europejskiego, bo one leżą na granicy Europy, że one nie wezmą udziału w tym zderzeniu, ale po zderzeniu opowiedzą się. Jest bardzo realne, że się na przykład Hiszpania opowie po strefie juana, tak? Ona może być taką wyspą tutaj, dlatego że jej współpraca z południem jest bardzo ścisła i może jej się opłacać należeć do strefy juana. I granica Europy będzie na Pirenejach, to już kiedyś było. I to jest bardzo, bardzo realny scenariusz, że wtedy Hiszpania będzie krajem należącym do strefy juana. To nie jest wykluczone. Oni będą mieli wybór i ten wybór oni dokonają po tym zderzeniu. I jest drugi scenariusz. To jest taki scenariusz, że Amerykanom nie udaje się przeprowadzić w Europie tego, że zwyciężają partie skrajnie prawicowe, czyli takie partie prorosyjskie, i że Europa się jednoczy. No teraz konferencja w Paryżu, prawda? Jeżeli się Europa jednoczy, to w ten czas Ameryka nie może włączyć jej do tego uderzenia z Chinami, bo Europa w ten czas nie ma żadnego interesu, żeby się zderzać z Chinami, tylko jest osobnym bytem. Jest niezależnym, osobnym bytem opartym o euro, tak? I tutaj mamy strefę euro. Ameryka ma swojego dolara i Amerykę Północną, powiedzmy Kanadę, Meksyk, jakoś tam pacyfikuje, natomiast nie ma na tyle siły, żeby się globalnie zderzyć, żeby pójść na to zderzenie. W związku z tym nie ma tego zderzenia. Jest taka wegetacja 4, ale też pokojowa, tak? Jest tak pokojowy rozwój jakby 4 jednostek. Właśnie Ameryki, Europy, Rosji, która będzie prawdopodobnie balansować między tymi wszystkimi strefami i Chin. Tak? I w ten czas, jeżeli się Europa jednoczy i wciąga w to, powiedzmy, tą część Ukrainy, którą się da uratować, no to mamy taką sytuację, jaką powiedzmy mamy dzisiaj w Europie i powiedzmy ta część Ukrainy i jesteśmy w ten czas Europą opartą na euro i rozwijamy się bardzo ściśle współpracując z Chinami, ale nie będąc jakby jej częścią tej strefy juana, tylko mamy swoją tą część europejską w miarę tam dynamicznie się rozwijającą. W ten czas Hiszpania oczywiście jest w tej strefie euro i Polska jest i jesteśmy w jednej jakby strefie europejskiej i jesteśmy na tyle silni, że tworzymy jakby własną politykę, tak? Mamy tutaj tą część świata. Czyli są tak naprawdę 4, świat jest podzielony na 4 części, tak? W ten czas Europa, właśnie wykorzystując Hiszpanię, Amerykę Południową, ma na tyle duże jakby zapasy, ma dostęp do paliw, bo ma na przykład może nawet Wenezuelę, może Iran w ten czas będzie współpracował z Europą, bo Iran nie będzie miał w ten czas jak gdyby obaw przed współpracą z Europą, bo on będzie jakby bardziej wrogiem Stanów Zjednoczonych niż Europy, więc można tutaj współpracować z Iranem, z Afryką Północną, także z Rosją, zasoby będą, tylko że ta Rosja będzie na tyle osłabiona, że ona jak gdyby nie uderzy bardziej na wschód, tak?
Ale to będzie gwarantowała już tylko i wyłącznie Europa i Chiny. Chiny muszą być tym drugim ciężarem, który w ten czas będzie trzymał tą Rosję w ryzach. Jeżeli Chiny na taki układ pójdą, że one będą miały swoją strefę oczywiście, bardzo, bardzo silnie i dynamicznie będą się rozwijały, ale nie dojdzie do tego takiego zderzenia dwóch sił, czyli Ameryki i Chin, tylko zostaną te 4 strefy wpływów, czyli ta Ameryka, Europa bardzo silna, współpracująca z Chinami, Rosja, która będzie musiała być trzymana w ryzach głównie przez Europę i przez Chiny. Ameryka się w ten czas zupełnie wycofa z tego trzymania Rosji w ryzach, no bo ona nie będzie miała interesu. Ona będzie chciała, żeby Rosja właśnie rozrabiała, więc wtedy Europa musi bardzo silnie tutaj się militarnie oczywiście wzmocnić. Także siły jądrowe się muszą wzmocnić, ale mamy Wielką Brytanię, mamy Francję, które mają te siły jądrowe. Mamy Chiny, więc to może być strach na Rosję, taki strategiczny, plus bardzo silne siły oczywiście konwencjonalne i trzymamy się, że tak powiem, w Europie i w ten czas jesteśmy zjednoczoną Europą w takim jakby rozumieniu, jakie teraz jest, bardziej zintegrowaną oczywiście. Nasze budżety są bardziej zintegrowane, mamy jakieś wspólne wojsko prawdopodobnie, ale mamy swoją tożsamość, tak? Mamy swoją tożsamość i możemy tego obronić. Natomiast w tym scenariuszu pierwszym, no to Polska praktycznie nie widzę specjalnie przyszłości, bo jesteśmy znowu podzieleni i prawdopodobnie w ciągu tam, nie wiem, kilkuset lat może naród polski zaniknąć, bo to nie bardzo jest szansa, żeby się utrzymać, dlatego, że będzie silniejsza presja niż była w XIX wieku. W XIX wieku to były zupełnie inne warunki i ten naród się jakby nie wynarodowił, chociaż były takie próby i bardzo wiele części Polski się przecież dało wynarodowić, tak, no, chociażby zachodni Kaszubi, tak, czyli Słowińcy, to wszystko, co było na zachodzie, tak, czy Ślązacy częściowo na szczęście. Więc w wieku XXI raczej będą mniejsze szanse, żeby utrzymać swoją jakby tożsamość. Tak mi się przynajmniej wydaje, że mogą być mniejsze szanse, więc może 100 lat i narodu nie być, nie? Natomiast w tym scenariuszu drugim, kiedy jesteśmy tą Europą, to nie będzie takich silnych tendencji wynarodowiających. Nie będzie silnych tendencji wynarodowiających, bo nie będzie takiego centrum, którym miałoby jakby interes, tak? Europejczycy sobie zdadzą sprawę, że muszą wspólnie, czyli muszą sobie iść wzajemnie na ustępstwa, tak? Nikt nikogo nie będzie pożerał w ramach tej Europy, no bo po prostu my się bronimy przed większym wrogiem, nie? Wtedy. Więc wtedy jest jakby ten drugi scenariusz też, jest on realny też. On jest też bardzo realny. Natomiast zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie, bo Ameryka będzie bardzo silnie dążyła do tego pierwszego scenariusza, ponieważ oni w tym pierwszym scenariuszu są wygranymi, znaczy bardziej wygranymi niż w drugim, tak? Bo oni mają większą część świata i są w stanie więcej tego świata jakby kontrolować. W scenariuszu numer 2 oni się powoli marginalizują. Oni są tylko jedną, nie z 2 sił, tylko jedną z 4. W związku z tym, no wiadomo, mają mniejszą jakby możliwość też rozwoju. No i znowu te 4 strefy, jak będą przez kilkadziesiąt lat w pokoju się rozwijać, to ten świat może po kilkudziesięciu latach znowu nastąpi jakiś cykl rozwojowy, znowu się gdzieś tam pojawią jakieś prawdopodobnie już inne podziały, mogą się pojawić po prostu już inne podziały, bo wtedy oczywiście w tym scenariuszu pierwszym jeszcze są oczywiście Indie i one też dokonają wyboru, tak? One też dokonają wyboru. Natomiast w drugim scenariuszu te Indie prawdopodobnie też będą współpracowały z Europą i Chinami, tak? Bo im się to po prostu będzie opłacało i Ameryka będzie najgorzej na tym wyjdzie, nie? Najgorzej. Na scenariuszu drugim wyjdzie najgorzej Ameryka, no ale to już jest ich wybór w tym momencie, tak? Oni robią te ruchy tektoniczne teraz, ale one do tego prowadzą, tak? One prowadzą do tych 2 scenariuszy. Albo im się to uda zrobić ten przewrót w Europie, że partie prorosyjskie przyłączą się do nich z Rosją, albo im się to nie uda. To w tej chwili jest przed nami taki wybór. No, zobaczymy, co się stanie.